Serdecznie witam w odcinku drugim playlisty Jak to działa pod tytułem Teatr lalek, część druga. W poprzednim odcinku przedstawiłem moją wizję władzy naszego małego imperium, gdzie głównymi aktorami są marionetki z teatru lalek. W tym odcinku zajmę się zagadnieniem demokracji i jej realizacji w czasach starożytnych. Powróćmy do demokracji, gdyż jest ona niezwykle ważna, a ponadto często nadużywana przez jej rzekomych obrońców pracujących dla elit rządowych. Źródła podają, że demokracja narodziła się w Grecji, a dokładniej w Atenach i trwała od IV do V wieku przed naszą erą. Historycy oceniają, że w okresie Peryklesa, ateńskiego polityka, obywateli z prawem głosów było około 40 000 spośród 120 000 ogółu ludności. W starożytnej Grecji używano słowa polis, oznaczającego formę państwa. W języku greckim polis oznacza miejsce warowne, ale zwykle tłumaczone jest jako miasto-państwo. Istotą polis jest sposób sprawowania władzy. Polis oznaczało niezależną wspólnotę obywateli, polites, którzy rządzili się sami, bez struktur państwowych, czyli bez reprezentacji politycznej. Na terenie starożytnej Grecji istniało około 150 polis, z czego liczba ludności wahała się od kilku do kilkunastu tysięcy. Największym greckim miastem-państwem w starożytności była Sparta oraz Ateny. Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości, rotacyjność urzędów i masowe uczestnictwo. Wszystkie najważniejsze decyzje o znaczeniu państwowym podejmowane były przez zgromadzenie ludowe. Panowała tak zwana demokracja bezpośrednia i prawo głosu mieli wszyscy pełnoprawni obywatele płci męskiej. Głosowanie odbywało się w miejscach publicznych, jak agora czy pnyks, zwykle przez podniesienie rąk, przez fizyczny podział np. na lewo za, na prawo przeciw lub poprzez wrzucanie kamieni. Głosować mogli tylko dorośli mężczyźni mający status obywatela. Kobiety, dzieci, niewolnicy oraz obcokrajowcy, których wielu zamieszkiwało w Atenach, nie mieli prawa głosu. Prawem głosu nie dysponowali tzw. metojkowie. Słowo metojkoi z greckiego oznaczało mieszkający wspólnie i metojkowie byli cudzoziemcami zamieszkującymi Ateny w epoce starożytnej Grecji. Cudzoziemcy ci osiedlali się na czas nieokreślony i podobnie jak polites, czyli obywatele, służyli w wojsku. Metojkowie nie posiadali pełnych praw obywatelskich i nie mogli uczestniczyć w życiu politycznym, brać udziału w zgromadzeniu ludowym, piastować urzędów i nabywać ziem. W sprawach publicznych czy prywatnych występował w ich imieniu prostates, czyli specjalny opiekun reprezentujący ich interesy. Ich liczbę szacuje się na 4 do 12 tysięcy, czyli stanowili mniej więcej 10% ogółu ludności Aten. Prawo pobytu kosztowało metojków 12 drachm rocznie od mężczyzn i 6 drachm od samodzielnych kobiet i mogli bez przeszkód zajmować się handlem lub rzemiosłem. Podobno wybitni metojkowie mogli za zasługi dla miasta otrzymać obywatelstwo decyzją zgromadzenia. No cóż, odnieśmy te informacje do czasów współczesnych. Polityka emigracyjna, albo raczej jej całkowity brak, prowadzi do zalewania naszego kraju przybyszami zza wschodniej granicy oraz ludźmi reprezentującymi całkowicie inne kultury. Szczególnie wyróżnieni są przybysze zza wschodniej granicy, którzy nie muszą płacić za prawo pobytu, otrzymują wysokie wsparcie socjalne oraz polskie emerytury bez historii zatrudnienia w naszym kraju. Najbardziej kontrowersyjny jest fakt masowego przyznawania numerów PSL
dla każdego kraińca, bez względu na to, czy jest on uchodźcą, czy tylko emigrantem socjalnym. Takie posłuszne działania naszych marionetek bez wątpienia wywołane są naciskami potężnego lobby krajeńskiego, jak i lalkarzy zza oceanu, londyńskiego City i Unii Europejskiej. Wszystkimi kluczowymi sprawami dla polis zajmowało się Zgromadzenie Ludowe, Ecclesia, które było centralnym organem demokracji ateńskiej. Rocznie odbywało się około 30 do 40 zgromadzeń. Aby uzyskać prawo do uczestnictwa w obradach zgromadzenia, każdy obywatel w wieku od 18 do 20 lat przechodził dwustopniowe szkolenie obywatelskie. Szkolenie to było obowiązkiem i warunkiem uzyskania praw obywatelskich. Bezprawny udział groził sądem, co mogło nawet skończyć się śmiercią. Niektórzy obywatele byli wykluczeni z uczestnictwa na podstawie atimii, rodzaju kary sądowej pozbawiającej części praw obywatelskich. Do udziału w głosowaniu miał prawo tylko rdzenny obywatel Aten. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w starożytnej Grecji szkolono obywateli do pełnienia swoich obowiązków. Współcześnie mamy przedmiot szkolny wychowanie obywatelskie, jak również zdarzają się rzadkie przypadki wykluczenia z życia publicznego poprzez pozbawienie praw obywatelskich. Rzekomi eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka utrzymują, że przyznanie obywatelom państw trzecich prawa do głosowania w wyborach na poziomie lokalnym jest możliwe bez zmiany przepisów konstytucyjnych. Początkowo obrady i głosowania, w których brało udział od 30 do 40 tysięcy obywateli, odbywały się na Agorze w pobliżu posągów Charmiodosa i Arystogejtona, zamachowców i tyranobójców. Potem zgromadzenie przeniesiono na Pnyks, który mógł pomieścić od 6 do 8 tysięcy obywateli. Nie przeszkadzało to demokracji, gdyż nie każdy obywatel był zaangażowany w każdą sprawę i uczestnictwo w obradach nie było obowiązkowe. Na tym zakończę odcinek drugi, w którym przedstawiłem fragment demokracji ateńskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka trzeciego pod tytułem Teatr lalek, część trzecia.